Cześć, dzień dobry, witajcie na siedlisku Marcinówka. Witamy Was dzisiaj w rocznicę naszego kanału. Jak ten czas leci? Tak. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was odcinek specjalny, czyli właśnie Q&A. Przez cały miesiąc zbieraliśmy od Was pytania i dzisiaj będziemy na nie odpowiadać. Tych pytań przyszło od Was naprawdę całkiem sporo. Mam tutaj przygotowaną taką kartkę. Bardzo za wszystkie dziękujemy i postaramy się Waszą ciekawość zaspokoić. To zaczniemy może tak na spokojnie. No dobra, no. Planujecie jakieś wakacje w nowym roku? Jeśli tak, to gdzie? No ja bym chciała. Ola by bardzo chciała gdzieś wyjechać, to prawda. Wiecie, Ciągle mi o tym mówi. z jednej strony chcielibyśmy gdzieś pojechać. Pytanie, na co nam pozwolą fundusze, bo też chcielibyśmy trochę nazbierać pieniędzy na remont, a myślę, że to będzie trochę trwało. No ale chciałabym wygospodarować trochę zasobów po to, żeby po prostu pojechać gdzieś indziej. Oczywiście, jeśli pojedziemy na wakacje, to myślę, że na pewno Wam zdamy relacje. Jakąś relację, tak. No, opowiemy na pewno. Myślę, że w przyszłym roku gdzieś uda nam się jednak wyjechać. Witek już będzie trochę większy, to i wyjazd powinien być łatwiejszy. No, myślę, że najprawdopodobniej zostaniemy gdzieś w Polsce. To piękny kraj i jest tutaj wiele miejsc do zobaczenia, a wszędzie jeszcze nie byliśmy. No a teraz taka seria pytań bardziej o nas, czyli czym zajmujecie się na co dzień i czym zajmujecie się zawodowo? No to myślę, że może zacznie Ola. Dlaczego? No dobra. To z wykształcenia i z zawodu jestem architektem i projektuję budynki. Tak krótko mówiąc. No, zajmuję się projektowaniem budynków handlowo-usługowych, użyteczności publicznej, mieszkaniówki wielorodzinnej. No, czasami wpadną jakieś domy jednorodzinne, ale raczej to jest taka większa kubatura i... Gdybyście potrzebowali jakiegoś dobrego projektu, to polecam. Ola jest najlepszym architektem, jakiego znam, Dziękuję. a nie jest jedynym architektem, którego znam, także myślę, że to dobre polecenie. No, chwilowo oczywiście zajmuję się dziećmi, ale niedługo nadejdzie ten czas, kiedy trzeba będzie do tej pracy wrócić. Tak. No ja z kolei zajmuję się szeroko rozumianym marketingiem, głównie w zakresie social media, trochę influencer marketingiem. No i w zasadzie to głównym moim zadaniem jest promocja naszego pięknego kraju i staram się to robić zawsze najlepiej, jak się da. No i bardzo dobrze Ci to wychodzi. Dziękuję również. Okej, kolejne pytanie. Myślicie w przyszłości o rozbudowie domu na większy, czy ten jest w sam raz? Jak myślisz? No, myślę, że w zasadzie jest to już postanowione w jakiś sposób, że tak, będziemy chcieli albo rozbudować ten dom, albo zbudować nowy obok, ale najprawdopodobniej to dobudujemy pewnie jakąś taką nowszą część i spróbujemy to jakoś połączyć tak, żeby i dobrze wyglądało,
i żeby zachować ducha tego miejsca. Tak, zdecydowanie. Tak, bo ten dom, wiecie, no on jest trochę za mały dla 4-osobowej rodziny. Tak naprawdę mamy tutaj... No około 75 metrów tak, pewnie. Dokładnie. Mamy 3 izby, jedna z nich jest dobudowana. I też nie wiemy, czy nie będziemy chcieli akurat tej zlikwidować. Tak, raczej chyba tak, bo trochę nam nie pasuje, jeśli chodzi o wygląd i o proporcje. Więc no, jeśli chcemy tutaj mieszkać, to tak, musimy coś z tym zrobić. Mamy już tam jakieś wstępne wyobrażenie, jak chcielibyśmy, żeby to wyglądało, no ale to jeszcze raczej daleka droga. Ten dom też wymaga takich dużych nakładów finansowych, żeby go doprowadzić do jakiejś takiej w miarę nowoczesnej też funkcjonalności, bo wiecie, fajnie się mieszka w takiej starej chacie, ale też chciałoby się mieć trochę tego komfortu. Dokładnie. No, choćby z ogrzewaniem, czy z przestrzeniami wewnątrz, no to wszystko będziemy jakoś dopasowywać, Tak. no i prawdopodobnie też będziemy dopasowywać, dobudowywać nową część. Już, Tosiu? A co zrobiłaś, babę? Tak? Super! A przyprowadzisz tą kosiarkę, żeby pokosić trawę? Kolejne pytanko. Co Was skłoniło, żeby wyprowadzić się na wieś i czy żałujecie, czy nie? No to jest takie trochę skomplikowane pytanie, ponieważ tak naprawdę nie wyprowadziliśmy się na wieś. Tylko tutaj często po prostu przyjeżdżamy i staramy się spędzać jak najwięcej czasu. No ale możemy opowiedzieć trochę, dlaczego zdecydowaliśmy się w ogóle kupić to siedlisko. No po prostu zmęczyło nas już trochę życie w wielkim mieście. Tak, to prawda, wiecie, ta gonitwa, te dojazdy do pracy z powrotem, no to po prostu jest naprawdę męczące. Człowiek się w tym jakoś zatraca, nawet nie ma chwili czasu, żeby po prostu usiąść spokojnie i odetchnąć tak naprawdę. Więc to był chyba taki główny czynnik. Tutaj znaleźliśmy ten nasz wymarzony spokój, takie miejsce, gdzie możemy odetchnąć. No a więcej o tym, dlaczego to kupiliśmy, to możecie się dowiedzieć z naszego rocznicowego filmiku. Ola Wam tutaj pokazała, gdzie go szybko znajdziecie. No to co? Następne pytanko. To jak już wiecie, że nie mieszkamy tutaj na stałe, to możemy przejść do kolejnego pytania. A gdzie Wy w ogóle mieszkacie? Tak. No, jak chyba część z Was już się zdążyła domyślić, mieszkamy w Warszawie. Tam żyjemy na co dzień, tam pracujemy. To bardzo fajne miasto. Ja kiedyś Warszawę uwielbiałem, teraz uwielbiam ją trochę mniej. Ale Ola chyba dalej bardzo lubi tam mieszkać. Lubię, owszem, chociaż takie zwykłe, codzienne życie już trochę mnie męczy. Ale jeśli chodzi o możliwości, możliwości kulturalne, no po prostu jak ma się wolny dzień, to naprawdę w Warszawie człowiek się nie będzie nudził. No i wiadomo, łatwiej tam jest o pracę, jest dostęp szybki do wszystkiego. No niestety ma to też swoje minusy. Dużo czasu trzeba czasem tracić na przejazdy, na transport, no i koszty życia też są znacznie większe. To prawda. Dlatego też mamy to siedlisko. Kolejne pytanie jest trochę z tym związane. Ile kilometrów macie na siedlisko? Czy macie daleko na siedlisko? Tych pytań trochę było. No mamy tak około 150 km, więc ani jakoś super blisko, ale też nie bardzo daleko. Tak, trasa jest całkiem dobra, jedziemy, zależy, 1,5 do 2 godzin, jeśli są korki, więc nie mamy co narzekać. Też rozpatrywaliśmy zakup siedliska pod względem tej odległości. Tak, to był jeden z głównych, znaczy może nie głównych, ale podstawowych czynników, czyli w pewnym momencie zawęziliśmy ten obszar poszukiwań, no bo wiecie, trochę trudno byłoby dojeżdżać tak często w Bieszczady. Tak, albo z Warmii, Więc tutaj może nie mieszkamy na stałe, ale jesteśmy bardzo często, bo pozwala nam na to odległość. To prawda.
Jest też inne pytanie o odległość, ale nie dotyczącą nas, ale naszych rodziców. Czy wasi rodzice mieszkają daleko od was? Można powiedzieć, że tak. A można powiedzieć, że nie. Tak. No mieszkają tak w odległości około godziny drogi na siedlisko. Pewnie to pytanie się pojawiło, bo często widzicie na filmach albo moją rodzinę, albo Oli rodzinę. My bywamy tam, oni bywają tutaj i się pewnie zastanawialiście, z czego to wynika. No więc wynika to z tego, że wcale nie mają tak daleko, ale nie są też ciągle. No tak, no nie mają też możliwości na przykład dojechać i nie wiem, podlać kwiatki. Tak, no na to jest trochę za daleko, ale to taka dobra i bezpieczna odległość. Mają w zasadzie podobny czas dojazdu tutaj, jak do Warszawy. No do Warszawy trochę dalej, ale całkiem ale to blisko. Tak zbliżone, no dokładnie. Po środku powiedzmy. No i to pytanie w zasadzie determinuje następne pytanie, które to tutaj znaczy? pamiętam z kartki, czyli z jakiego miasta jesteście? Czyli skąd pochodzimy? Tak rozumiem to pytanie. Tak. No więc nie jest też tak, że jesteśmy rodowitymi warszawiakami od 5 czy 8 pokoleń. Pochodzimy z Siedlec. Tak, no i przyjechaliśmy tutaj, Marcin na studia, ja po studiach. Tutaj, czyli do Warszawy. Tak, tutaj do Warszawy, nie na Marcin. Czyli tam. Jeszcze. Czyli tam, tak. Więc mieszkamy już w Warszawie od kilkunastu lat właściwie. Kilkunastu. Już kilkunastu lat, no. Dlatego już się nią trochę zmęczyliśmy. Tak, no. Po kilku latach jeszcze nie było takiego zmęczenia. No nie, tak około dychy. No już ponad. Nie, ale około 10, tak, po 10 latach to pojawiło się tak, zmęczenie materiału. No więc tak, jesteśmy z Siedlec i tam chodziliśmy do szkoły i tam też się poznaliśmy, więc... To nasza taka romantyczna historia, ale to już innym razem. Przeczytam, za jaką cenę kupiliście jajka. Bo przed chwilą byliśmy po jajka, więc ja mam w głowie jajka teraz. Tak, no jest takie pytanie, czy zamierzacie zamieszkać na stałe na Marcinówce? No kiedyś tak. Zamierzamy. Tak, kiedyś chętnie, bardzo chętnie. Tylko musimy sobie tutaj jeszcze poukładać rzeczy, dostosować trochę warunki do takiego życia na co dzień. Tak, to podobnie jak odpowiadaliśmy na to pytanie, czy zamierzacie rozbudowywać dom, no to zamierzamy właśnie dlatego, że zamierzamy zamieszkać tutaj na stałe kiedyś. Tak. Mamy pewne plany z tym związane, nie chcemy o nich mówić do końca. Jak się spełnią, to się spełnią. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. Właściwie tak. No ale tak, chcielibyśmy tutaj zamieszkać. Widzimy duży potencjał jednak w życiu na wsi i że dobrze to na nas wpływa i chcielibyśmy tutaj przebywać cały czas. Tak. No to mieszkanie tutaj pozwoliłoby nam też na znacznie większe czasowe zaangażowanie się, bo moglibyśmy się już w 100% tutaj poświęcić. Tak, no zawsze jest za mało tego czasu, prawda? Tak, no i jest tak, że czasami nasi rodzice się śmieją, no ale nie moglibyście zrobić tego czy tamtego, no jak nie zrobicie teraz, to za chwilę. Ja mówię, no nie, musimy zrobić to teraz, bo jak nie zrobimy teraz, to za jakiś czas już będzie za późno. Dokładnie. A nie możemy sobie wyjść po pracy na przykład na godzinkę i coś porobić w ogródku, na przykład skosić trawę przed zimą, bo nie możemy, bo z Warszawy tego nie zrobimy. Tak, no i też jeśli będziemy tutaj już mieszkać na stałe, też otwiera to przed nami jakieś nowe możliwości, czyli na przykład chociażby posiadanie jakichś zwierząt, o których często wspominacie w swoich komentarzach. Prosicie, żebyśmy pokazali jakieś zwierzęta, ale my tych zwierząt tutaj nie mamy. Nie możemy po prostu, nie da się mieć zwierząt zdalnie. Tak, zwierząt trzeba doglądać codziennie. Trzeba je karmić, a na to jeszcze sobie nie możemy pozwolić, ale bardzo chcemy, więc myślimy, że w bliższej lub dalszej przyszłości to się wydarzy. Tak. Teraz takie pytanie na rozluźnienie trochę. Okej. Czy pamiętacie pierwszą nockę w waszym siedlisku i co się wam wtedy śniło? To ciekawe. Ja nie pamiętam. Już z góry mogę powiedzieć. Ja pamiętam, że pierwszą noc na siedlisku to akurat spędziłem tutaj sam.
i było to zimą i właśnie dlatego, że było to zimą, to spędzałem ją sam, bo po prostu to było za zimno, żeby przyjechać z dziećmi, a w zasadzie wtedy tylko z Tosią jeszcze. No i siedzieć w tym zimnie, więc ja tutaj przyjechałem, ja nie wiem, czy to nawet nie było jakoś przed Sylwestrem, bo robiliśmy tutaj Sylwestra. I to się udało i wtedy wszyscy nocowaliśmy i było bardzo ciepło. A było bardzo ciepło, bo przez tydzień tutaj grzałem po prostu. Tak. Więc przyjeżdżałem tutaj sam, paliłem w piecu, no i sprzątałem, przygotowywałem. Robiłem też coś na podwórku, więc ja w zasadzie też nie pamiętam tego, co mi się śniło, bo mi się chyba nic nie śniło, taki byłem padnięty. No a starałem się, żeby było ciepło. Więc pamiętam, że było ciepło, jak już drugiego dnia chyba było ciepło. Pierwsza noc była jeszcze taka chłodna i trudna, ale już później coraz lepiej. No dobra, to może być.